Koniec tego grania, Elwirko. Zjedz coś. Zrobiłam kanapki. Bardzo ci, babciu, dziękuję. Dziecko, przecież musisz coś zjeść przed wyjściem. A kogo tam znowu niesie? Siedź, babciu, ja otworzę. Tak? Elwira? Tak, a pani to? Jestem twoją mamą. Dziś w odcinku Mariusz łapie oszusta. Ej, Mariusz! Hej, stój! Mariusz, trzymaj go! Sobon, nie ruszaj się! Panowie, ale właściwie co tu się dzieje? Gang złodziei samochodów. Chciał panu lewą furę wcisnąć. Mężczyzna chce sprzedać strój hot doga. Trochę przebrudzony. Sama nie wiem. No bo używany, ale upierze się i będzie w sam raz. Klientka Lombardu targnęła się na swoje życie. Chciała się zabić. Co ona najlepszego zrobiła? Barbara, nic nie powiesz? Odezwij się w końcu. Co mam powiedzieć, mamo? Jeszcze się pytasz? A gdzie ty byłaś przez te 18 lat? Co się z tobą działo? Kogo to obchodzi, babciu? Elwirko, Nie mów tak do mnie, jasne? Dla mnie nie istniejesz. ja wiem, że wyrządziłam ci straszną krzywdę, ale gdybym nie wyjechała, wyrządziłabym ci jeszcze większą. A co ty możesz o tym wiedzieć w ogóle? Nawet nie wiesz, jak mnie skrzywdziłaś. Babciu, zrób coś. Nie denerwuj się, dziecko, spokojnie. Ja po prostu musiałam cię zobaczyć. I naprawdę wiele lat czekałam na ten moment. A ja nie. Od dawna już na ciebie nie czekam. Rozumiesz? Przepraszam. Wiem, że nawaliłam, ale chcę to wszystko naprawić. Przejechałam szmat drogi. O, mam prezenty. Zobacz. Sama zrobiłam, proszę, to dla ciebie. I dla ciebie, mamo, też mam. Proszę. Ja nie chcę prezentów. Chciałam matki, ale już jest za późno. Zabieraj to i wynoś się stąd. Elwira, co ty robisz? Proszę, Elwira. Zabieraj to i wynoś się stąd! Już! Wynocha! Wynoś się! Naturalna sól, no podobno samo zdrowie. A jak pięknie świeci. 40 zł, tak? Tak, Kartą zapłacę. dobrze. Proszę bardzo. Potwierdzenie dla pani? Nie, nie trzeba. Dobrze, to jeszcze tylko paragon. Proszę uprzejmie. Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Co ty tam masz? Dzień dobry. Robin Peterson. O, dzień dobry, szefie. Słuchajcie, co to za kamper stoi tutaj przy naszym Lombardzie? To nasz? Jaki zastaw? No szefie, nie wiem, ktoś zostawił rano, ale właściciela jeszcze nie widziałem. No co za ludzie, żeby tak parkować bez pytania, no. A i jeszcze taką kolubrynę, no. Spokojnie, szefie, na pewno niedługo odjedzie. No a jak nie? Do czego to podobne? Nie lubiłem, kiedy ktoś parkował samochód przed Lombardem i zajmował miejsce klientom. Obawiałem się, że ten kamper trochę u nas postoi. No kemping se urządzają, cholera jasna, no. Na irlandzkich blachach. Zobacz, a nie mówiłem? Tam ktoś normalnie mieszka. Może kierowca spał. No jeszcze tylko tego brakowało, żeby jakiś obieży świat se tutaj kemping urządzał, no. Wiesz co,
Może jakaś awaryjna sytuacja. Poczekajmy na właściciela i pogadamy, na spokojnie. Mariusz, łatwo powiedzieć, no. To trzeba załatwić urzędowo. Już od dawna staram się, żeby tutaj postawili znak, no, ale nie chcą się zgodzić. Walka z wiatrakami, wiesz. Ach, mówię ci, no. No. Cholera, jasna. I co my zrobimy teraz? Nic, ma może pan- trzeba będzie wezwać jakąś lawetę. A pan do nas? Tak, oczywiście, dzień dobry. No. Chciałem auto zostawić, bo potrzebuję pilnie kasy. Muszę oddać długi, zabrać moją Angelikę na zakupy. Które, te? Tak, te. A który to jest rocznik? 2008. Mariusz, zobacz z tamtej strony. Dobrze, że zjawił się klient, bo nerwy mnie już brały. Pozostało mieć nadzieję, że właściciel kampera szybko się znajdzie i odjedzie. Usiądź, dziecko. Musisz się troszkę uspokoić. Nie mogę, babciu, zaraz przesłuchanie. No właśnie dlatego musisz się opanować. Babciu, 18 lat jej nie było, rozumiesz? I przychodzi właśnie dzisiaj. Co ona myśli, że kim jest? To twoja matka, dziecko. Nie, babciu, to nie jest moja matka. Nie widziałaś? Ja nawet jej nie poznałam. Ale miałaś wtedy zaledwie 5 lat, nie pamiętasz. No właśnie. Olała zarówno mnie, jak i ciebie, a ty jej jeszcze bronisz? To moja córka. A zresztą myślała o nas. Wysyłała ci kartki. Babciu, ja wiem, że te kartki to pisałaś ty. Wiem. Chciałam dobrze. Ale nie wszystkie pocztówki były ode mnie. Przysyłała czasem pieniądze. Nawet dzwoniła. Jak to dzwoniłam? Nie mówiłam ci. A pamiętasz te głuche telefony? Jestem przekonana, że były od niej. Babciu, nie były. A poza tym powiem ci jedną rzecz. Pół roku ćwiczyłam, żeby dostać się do tej orkiestry. I wiesz co? Teraz nie mogę nawet fletu w rękach utrzymać, bo się cała trzęsę. I to wszystko przez nią. Bardzo mi przykro, dziecko, ale proszę cię, porozmawiajmy. Nie, babciu, ja muszę pójść i się uspokoić. Porozmawiamy, jak wrócę. Dobrze, masz rację. Porozmawiamy, jak wrócisz. Będzie dobrze. Nie, babciu, już nic nie będzie dobrze. Przepraszam, mamo, ale musiałam przyjść jeszcze raz. Wpuścisz mnie? A dokąd poszła Elwira? Ma dziś przesłuchanie. Stara się o miejsce w orkiestrze. W orkiestrze. Tak? Skończyła akademię muzyczną. Gra na flecie. Czyli ma talent po mnie. Patrz, ja całe życie marzyłam o tym, żeby zostać artystką. No, przepraszam. Wiem, że powinnam uprzedzić, ale nie miałam odwagi. Po prostu pomyślałam, że wpadnę, że tak będzie lepiej. I czego się spodziewałaś? Nie było ci 18 lat. I nagle zjawiasz się i mówisz jestem? Nie wiem, co sobie myślałam. A kto ma wiedzieć? Ty powinnaś. Tak było najlepiej. Nie dla twojej córki. Niczemu nie była winna. Potrzebowała matki. Ja naprawdę żałuję, ale nie mogłam inaczej. Patrzyłam na nią i widziałam jego, zrozum. Próbuję, Basiu, ale to nie jest takie proste. Przecież ty też mnie skrzywdziłaś. Wiem, mamo, wiem. Elwira straciła matkę, ja córkę. Ty wiesz, ile ja nocy nie przespałam? Ile razy się o to obwiniałam? Tylko, że to była moja wina, mamo. Tylko i wyłącznie moja wina. Cały czas myślałam, co się z tobą dzieje. Gdzie jesteś? Boże, jak ja to przeżyłam? Ale nie zostawiłam cię zupełnie samej. Dostawałaś pieniądze, wiadomości. I myślisz, że to wszystko wystarczyło? Wiem, że nie.
Ja wiem, że ja to wszystko spieprzyłam, ale naprawdę chciałabym to wszystko naprawić. Proszę cię, pomóż mi. Pomóż mi was odzyskać. Pomóż mi odzyskać Elwirę. Nie wiem, czy to możliwe. Na pewno nie od razu. Elwira potrzebuje czasu. Tylko że ja nie mam czasu, mamo. A ten z cyrkoniami ile kosztuje? 230 zł. Jest nieco droższy, ale myślę, że bardzo do pani pasuje. Sama nie wiem. A macie jakieś inne? Tak, na przykład te dwa. Przepraszam na chwilę. Ten ma przepiękny wzór na kopercie. Prawda, że ładny? Bardzo ładny. No, papiery w porządku, samochód też, tylko wypada życzyć miłego dnia. Również mam nadzieję, że dacie go na parking szerzony, bo szkoda by było. Proszę się nie martwić. Ej, Mariusz! Hej, stój! Mariusz, trzymaj go! Sobon, nie ruszaj się! Gleba, gościu, gleba. Spokojnie, łapki. Panowie, ale właściwie co tu się dzieje? Proszę pana, to jest cwaniak gangu złodziei samochodów. Chciał panu lewą furę wcisnąć. Co? Macie Tak, szczęście, wstajemy. powiem na niego od dawna. Tak podejrzewaliśmy, że będzie chciał opchnąć tutaj swój samochód. No widzisz, Mariusz? O mało brakowało i drań by nas urządził. Ale zaraz. Nie udało mu się. No ale co z moimi pieniędzmi? Ja mu wypłaciłem okrągłą sumkę, bo papiery miał w porządku. Nic, transakcja jest nieważna, a pieniądze zostają u pana. O. Złoży pan tylko zeznania i papiery samochodu jako dowód rzeczowy w sprawie. No taką współpracę obywatela z władzami to ja rozumiem. Byliśmy o włos od poważnej straty finansowej. Facet załatwiłby nas na szaro. Uniknęliśmy wpadki tylko dzięki wielkiemu szczęściu, no i refleksowi Mariusza. Kiedy się dowiedziałaś? Kilka tygodni temu, ale nie miałam czasu, żeby się tym zająć. Musiałam się zająć pogrzebem Jamesa. Kogo? Mojego faceta zginął w walce bokserskiej. Jak to? To był bokserem? Nie, należał do społeczności travelersów i oni tam walczą w takich bójkach międzyklanowych. Dziecko, gdzieś ty była? W Irlandii. Żyłam tak jak oni. Mówią o nich wolni ludzie, dlatego, bo nie mieszkają w domach, tylko w kamperach. I co, i ty tak z nimi tam mieszkałaś? No, przez długie lata. Zajmowałam się ich końmi, trochę rękodziełem, ale po śmierci Jamesa niestety wszystko się skończyło. Wróciłaś, bo cię tam nie chcieli, tak? Nie. Wróciłam, żeby się pojednać z córką. Elwira wróciła. No panowie, dziękuję za sprawnie przeprowadzoną akcję. Drobiazg. No było też w naszym interesie. Mieliście dużo szczęścia. Polowaliśmy na niego od dawna. No, nie da się ukryć, ale by nas łobuz załatwił. I kto wie, czy bym odzyskał moje pieniądze, nie? No, cieszę się, że mogliśmy zareagować w porę. Wie pan, mam jeszcze do pana słówko. Tak? Widzi pan, ten kamper tutaj, ktoś go zaparkował rano bez pytania. No i nie dałoby się coś z tym zrobić? No ale w czym jest problem? Chyba parkuje tutaj legalnie. To nie jest pański teren? No niby nie, no ale wie pan, tak w ramach wzajemnej pomocy. Mariusz wam schwytał przestępcę, to może wy byście nas wybawili z tego kłopotu, co? Nie doszło do złamania prawa. W takiej sytuacji można napisać wniosek o odholowanie auta, jeśli samochód stoi za długo. No właśnie, no przecież pan wie, że takie auta to stoją miesiącami i zarastają chwastem, no. A ja co, mam tutaj czekać z założonymi rękami? Przykro mi, tak jest prawo. Prawo jedno, a życie drugie. Pozostało mieć tylko nadzieję, że kierowca kampera w końcu się pojawi. Nie dostałam się. Co ona tutaj robi? Nie denerwuj się, kochanie. Wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. To twoja matka. Matka? Wszystko zniszczyła. Słyszysz? Wszystko zniszczyłaś. Wtedy i teraz.
Elwira, posłuchaj. Nie, nie będę cię słuchać. Zrujnowałaś mi życie już po raz drugi. Przez ciebie oblałam to przesłuchanie. Przepraszam, nie wiedziałam. A skąd miałaś wiedzieć, skoro przez całe życie masz mnie w dupie? Elwirka, Posłuchaj, ja naprawdę chciałabym to naprawić. Naprawić? Jesteś śmieszna. Co ty sobie myślisz? Że przyjdziesz tutaj, przeprosisz po tym, jak zrobiłaś ze mnie sierotę i wszystko będzie w porządku? Przepraszam cię, naprawdę. Masz prawo być na mnie wściekła, ale musisz mnie wysłuchać. Ja nic nie muszę. Wynoś się z mojego życia. Córeczko, porozmawiajmy, ja umieram. Super. Dla mnie umarłaś już dawno temu. Elwira! Babciu, bardzo proszę, wyprowadź tę kobietę. Dobrze, w takim razie ja wyjdę. Elwira, proszę cię, uspokój się. Babciu, albo ona, albo ja. Wybieraj. Dobrze. Elwira! Elwira! To ten facet, który podrzucił ci narkotyki? Ta, Drucki. Nie podoba mi się, że dalej prowadzisz to prywatne śledztwo. Aż tak zależy ci na zemście? Nie. Na sprawiedliwości. A konkretnie? Wiesz, z kim Drucki siedział w pierdlu? No. Hajduk. Mówi ci to coś? Ten dealer od twardych narkotyków? Podobno ma wtyki w policji, no ale on siedzi. Ale jak było włamanie do policyjnego magazynu, to jeszcze nie siedział. Myślisz, że to on? Jestem pewny. Ale musisz mieć dowody. Poza tym, co wspólnego ma z tym Drucki? Siedzieli razem w tej samej celi? No i co? Hajduk przekazał prochy Druckiemu? No, prędzej się wysypał. No, w każdym razie część tych prochów ktoś podrzucił mi do samochodu, a tylko Drucki miał powód. Brzmi sensownie. Tylko teraz trzeba to udowodnić. Znaleźć resztę tego towaru, a Drucki się pilnuje. Chyba że chcesz mi pomóc. Jak? Starałem się o widzenie z Hajdukiem. Mogłabyś tam pojechać, on cię nie skojarzy ze sprawą. No i co, myślisz, że z grzeczności mi wszystko wyśpiewa? Nie, wystarczy, że powiesz mu, jak namierzyć Druckiego. Na pewno będzie chciał odzyskać swój towar. Rozumiesz? Robert, uważaj, bo stąpasz po kruchym lodzie. Jak mi pomożesz, to nie. O, cześć. No zobacz, jakiś wandal rozbił nam butelkę przed lombardem. Wiesz, sprzątnę to, zanim się ktoś pokaleczy. Nadal tutaj jest. Kierowca się nie pojawił. Wczoraj zasłonki nie były zaciągnięte. No to może jednak ktoś przyjechał. Nie, chyba jednak nie. Poczekaj, coś się rusza. Dzień dobry. Przepraszam, ale tu nie wolno stać. Proszę pani, to jest teren Lombardu, no a nie miejsce na nocleg. Zaraz państwo z Lombardu, tak? O, świetnie, bo ja właśnie do was. A to czemu pani wczoraj nie przyszła? No, bo wczoraj się jeszcze do was nie wybierałam. Ale to mogła pani zapytać, czy wolno tu postawić samochód. Przyjechałam wcześnie rano. Jak wróciłam wieczorem, to już było zamknięte. Zresztą i tak byście się nie zgodzili. No a jaką sprawę pani do nas ma? Przyjdę za chwilę i porozmawiamy. Dajcie mi dosłownie 5 minut, okej? Dobrze, to my czekamy w Lombardzie. Super.
Kobieta nas zaskoczyła. Mało kto urządza sobie postój z noclegiem w kamperze o tej porze roku. I to na dodatek w środku miasta. Ciekawa byłam, jaką ma sprawę do nas. Mam trochę rzeczy do sprzedania. O. Widzę, że cały komplet. Tak, w kamperze mam jeszcze specjalną pakę na ten sprzęt, maszyny do wyrobu biżuterii. O, a tą zrobiłam sama, też jest na sprzedaż. Piękne, jakie oryginalne. Zajmuję się tym od lat. Proszę przymierzyć. Jak, Mariusz, ładnie? No bardzo ładnie. Wiesz, ładnemu we wszystkim ładnie. A skąd ten sprzęt jeździecki? Od wielu lat zajmowałam się końmi. Mieszkałam w Irlandii razem z travelersami, a dla nich to normalny środek No lokomocji. proszę. Przepraszam, z kim pani mieszkała? Travelersi. Nazywają ich czasami cyganami albo wolnymi ludźmi, bo mieszkają w kamperach. Ja już słyszałem, to jest bardzo ciekawa społeczność. O, każdy ma swoją przyczepę i konia. Mój nazywał się Jeffrey i był piękny. Niesamowite. To musiała mieć pani bardzo ekscytujące życie. Czasami. Ale akceptowali panią? Bo słyszałem, że oni nie lubią obcych. Tolerowali, ale musiałam wyjechać. A czemu? Co się stało? Zmarł mój partner i przestali mnie akceptować. Zabrałam ze sobą wszystko, co miałam i tyle mi zostało. To smutne bardzo. Tam. Mam smutniejsze historie zresztą. Czasu nie cofnę. To jak? Jesteście zainteresowani? Oczywiście wycenimy wszystko. Świetnie, to w kamperze mam resztę sprzętu, tylko ostrzegam, że on trochę waży. Nie ma problemu, pomogę. Aha, no i kamper też jest na sprzedaż. Bardzo dobrze. To wezmę rzeczy i przy okazji zobaczę samochód. Chwileczkę. To było trochę dziwne, że klientka chciała pozbyć się wszystkich rzeczy. W końcu to było całe jej życie. Ale z drugiej strony pomyślałem, że skoro planowała rozpocząć życie w Polsce, to kamper nie był jej już do niczego potrzebny. No przykro mi, ale nie możemy wziąć od pani kampera. Papiery nie są na panią. Wóz należał do mojego partnera, zmarł niedawno. Nie zdążyłam dopełnić formalności. Czyli w świetle prawa użytkuje go pani nielegalnie. To oczywiście nie jest moja sprawa, no ale zakup nie jest możliwy. Nie chcę dużo, sprzedam okazyjnie. Niestety, no nie możemy. Musi pani zadbać najpierw o formalności i prawnie stać się właścicielem auta. Tak nie będzie mi już potrzebne. Ale niestety nie może tutaj zostać. Proszę nas zrozumieć. Nie mamy co zrobić z takim sprzętem. Dobra, trudno i tak nieważne. Niech pan wyceni resztę. Dobra, to zapraszam do Lombardu. Trochę szkoda było tego kampera, ale i tak z reszty uzbierało się 8 000. Biżuteria, narzędzia jubilerskie i sprzęt jeździecki sporo kosztowały. Źle wyglądasz, wnusiu. Dobrze się czujesz? Tak, babciu, wszystko jest w porządku. Po prostu źle spałam. To przez powrót mamy, prawda? Nie gadajmy o tym, okej? Uważam, że powinnaś dać jej szansę. Babciu, nie chcę widzieć jej na oczy. Elwirko, ona jest poważnie chora. Nie wolno ci się teraz od niej odwrócić. Babciu, to nie ja się od niej odwracam, tylko ona odwróciła się od was. Nie pamiętasz już? Dziecko, nie można tak pielęgnować żalu w sercu. To cię zniszczy. Nie lepiej wybaczyć. A ty jej wybaczyłaś, tak? To moje dziecko. Matka zawsze wybaczy swojemu dziecku. A ja jej nie wybaczę. Tego, że mnie zostawiła, nie kochała. Nieprawda. Ona po prostu miała swoje powody, żeby tak postąpić. Babciu, co ty gadasz? Co może skłonić kobietę do tego, żeby zostawiła własne dziecko? Powiedziałaby ci, gdybyś dała jej szansę. Babciu, nie dam jej szansy. Nie będę drugi raz przechodzić tego samego. Co, już nie pamiętasz? Jak siedziałam, czekałam, tęskniłam? Ale ona też, kochanie, i dlatego przyjechała. Proszę cię, dziecko, porozmawiajcie. Babciu, przepraszam cię bardzo, ale nienawidzę tej kobiety i nic tego nie zmieni.
Elwirko. Dobrze, wszystko gotowe. Ja potrzebuję jeszcze tylko pani dowód do wypisania umowy. Dowód. Nie mam dowodu, a nie może być prawo jazdy? No bez dowodu będzie ciężko. Zgubiła pani? Nie, no po prostu rozsypał mi się na kawałki. Mówiłam, że tyle lat mieszkałam za granicą. No ale to powinna pani wyrobić nowy. Bez dowodu ciężko cokolwiek załatwić. Nie będzie mi już potrzebny. Nie byłbym taki pewien. Nieważne. Zresztą i tak wyjeżdżam, więc może być prawo jazdy. Tak, poproszę. To nie była typowa klientka. Cóż, lata wśród tych wolnych ludzi zrobiły swoje. To musiało być fascynujące życie. Ale miałam wrażenie, że czaił się pod tym ogromny smutek. Lalka, pomyliłaś się. To nie agencja modelek, ale zakład karny. Siadaj, Hajduk. Po nazwisku to po pysku. Szkoda takiej pięknej buźki. Mam to zaprotokołować jako groźbę? Przepraszam bardzo, nie było tematu. O co chodzi? Poznajesz go? No co mam nie poznać, jak siedział ze mną w celi? Ale przecież to już wiecie, nie było potrzeby się fatygować. Mówisz, co wiesz, czy kończymy rozmowę? Nie mówię, bo nie sypałem i nie sypię. No imponująca lojalność wobec kolegi z celi. Szkoda, że bez wzajemności. A konkretnie? Zdaje się, że Drucki ma twoje prochy, a sam mu ich nie dałeś. Czy się mylę? Prochy, ja nigdy nie miałem żadnych prochów. Ja tutaj siedzę za niewinność. Jasne. A ta kradzież narkotyków z policyjnego magazynu to też niewinność. Ja nic o tym nie wiem i nic mi nie udowodnicie. Oj, Hajduk, Hajduk. A ja myślałam, że ty jesteś człowiek interesu. Nie żal ci tak szastać towarem? Nie wiem, o czym ta mowa. To jak wyjaśnisz, że część narkotyków, których rzekomo nie ukradłeś, ktoś podrzucił policjantowi, który posadził Druckiego? Mamo, zobacz, żywy hot dog. Nie, synku, to pan w przebraniu. A dlaczego on się przebrał? No, to taka reklama. Po co reklamować hot dogi? Przecież są pyszne. A, w takim hot stroju to chyba ciepło, co? Gorąco aż parzy. Dlatego pomyślałem, że może go ode mnie kupicie. Ale my ubrań nie przyjmujemy. Ale to nie ubranie, tylko kostium. Może się przydać w jakichś celach reklamowych lub na jakiś festyn, zabawę. To taka parówka? No niby tak. Benia, co sądzisz? Wiesz co, no jakiś kupiec mógłby się znaleźć. Wiesz, czasami szukają na jakieś festyny albo na przedstawienia do przedszkola. Mógłby się pan obrócić? No, trochę przebrudzony. Sama nie wiem. No bo używany, ale upierze się i będzie w sam raz. Dlaczego chce się pan go pozbyć? A jak pan myśli, kto normalny chciałby chodzić w takim stroju? Rzucam tę pracę. A tu jesteś, gnoju! Już ja cię dorwę! Hej! Chwila. Proszę się uspokoić. O co panu chodzi? Facet prawie rzucił się na tego nieburaka. No musiałem interweniować, bo byłyby jeszcze straty w ludziach. Ostatecznie mało kto potrafi się bronić w stroju parówki. Skutecznie. Z bułką chce się pan bić? Nie wstyd panu? To nie bułka, to złodziej, ten drań ukradł mi kostium! To ty jesteś złodziejem! Oddawaj pieniądze za roznoszenie ulotek! Zapłaciłbym, gdybyś uczciwie je rozdawał, zamiast wyrzucać wszystko do śmietnika. Oszuście jeden, ty. Ja oszust? A kto sprzedaje niejadalne hot dogi? Nawet ulotek nikt nie chciał, a co dopiero jeść to świństwo? Żadne świństwo, wara od moich hot dogów! Co jest? Nie weźmiemy i tak żadnego kostiumu, a te sprawy załatwiajcie między sobą. Nie tutaj. Dokładnie, poza lombardem najlepiej. Ale... Stój! Stój, nie uciekaj, wołam do ciebie! Stój! Wyszedłem przed lombard, bo faceci rzeczywiście kontynuowali wymianę poglądów na miejscu.
No niestety nie udało się ich uspokoić i skończyło się wezwaniem policji. No mów! Drucki sam wyciągnął od ciebie, gdzie trzymasz prochy, czy może wygadałeś się przez sen? Nic mu nie mówiłem, nigdy nie miałem żadnych prochów, ja odsiaduję tu swoje. No to ciekawy zbieg okoliczności, bo twój kolega z celi nieźle sobie żyje z handlu. Skąd ma prochy? Nie wiem i nie interesuje mnie to. W jego mieszkaniu na Wilczej znaleźliśmy ślady towaru z policyjnego magazynu. Na Wilczej? Zapytajcie o to jego, ja odsiaduję swoje. Drucki podrzucił część tego samego towaru policjantowi. To obciąża pośrednio i ciebie, i twoją grupę. To bajka. Ja nic nie ukradłem, nic nie schowałem, nic nie mówiłem Druckiemu. Ten frajer w ogóle mnie nie interesuje. Czyli nie przeszkadza ci, że Drucki przejmuje twój rewir i handluje prochami, które ci podwędził? Szkoda. Lalka, masz jakieś konkrety? Czy do rana tak będziesz Nie, skończyłam. Czyli to prawda, co o tobie mówią. Wypadłeś z obiegu. Trudno. Chwileczkę! Dokumentu pan zapomniał. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do widzenia! Do widzenia. Ty, bo nie wiem, czy ten kamper cały czas tutaj stoi. A rzeczywiście. Wiesz, to dziwne, bo klientka przecież mówiła, że wyjeżdża. No wiem. Jezus Maria! Dzwoń po pogotowie. Chyba straciła przytomność. Halo? Halo? Pogotowie? Potrzebna karetka, bardzo szybko. Do Lombardu przy Cichej 1. Tak, nieprzytomna kobieta. Mariusz oddycha? Jest puls. Tak, jest puls. Byłam przerażona. Mariusz próbował ocucić tę kobietę, ale ona nie reagowała. O, znalazłem to w jej rzeczach. Obraz tomografu z opisem po angielsku. Niech pan spojrzy. Zaawansowany guz mózgu. No cholera, już rozumiem, skąd dostęp do tak silnych leków przeciwbólowych. Czyli co, próba samobójcza? Jak pan myśli? Nie sądzę, że tyle wzięła przez przypadek. No tak, no, właśnie dzisiaj dziwnie się zachowywała. Teraz już rozumiem dlaczego. Nie czas na rozmowę, musimy ją zabrać na pukanie żołądka. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mogę pani zostawić dokumentację i... Dzień dobry. A co to się tam u was dzieje? Nie no, nie u nas. Obok. A, to dobrze, bo auto mam do zastawienia. A to chwileczkę. Mariusz, pan ma auto pod zastaw, to może ty się panem zajmiesz, a ja spróbuję odnaleźć rodzinę tej klientki. Zostawiła jakieś zdjęcie, coś dla Elwiry? Dobra, to zajmie się tym, a ja pogadam z panem. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Na ten samochód? Tutaj stoję akurat. Proszę pokazać. Ta kobieta wszystko sobie zaplanowała. Wyprzedała, co miała, żeby potem popełnić samobójstwo. W kopercie zostawiła pieniądze i list do córki. Musieliśmy odnaleźć tę dziewczynę i to jak najszybciej. Zajęłam się tym, no bo Mariusz musiał obsłużyć klienta. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani do kogo przybyła? Ja przyszłam w sprawie pani Barbary. Szukam jej córki Elwiry. Tak, to moja wnuczka jest tutaj. Proszę bardzo. Dziękuję. A o co właściwie chodzi? Basia panią przysłała? Nie zupełnie. Pani Barbara wyprzedała swoje rzeczy u nas w Lombardzie i właśnie ten adres zostawiła w umowie. Wiedziałam, że będą problemy, jak tylko się pojawiła. Pani jest jej córką, prawda? Można tak powiedzieć, ale ta kobieta w ogóle mnie nie obchodzi. Pani Elwiro, pani mama jest w szpitalu. Matko Boska! A co się stało? Chyba przedawkowała leki. Jezus Maria. Zostawiła dla pani pieniądze i list w tej kopercie. I znaleźliśmy też to zdjęcie. Chciała się zabić. Co ona najlepszego zrobiła? Nie chciałam mówić wprost, że chodziło o samobójstwo, ale to było oczywiste.
Zdziwiło mnie też zachowanie córki. Domyśliłam się, że nie miała z mamą dobrych relacji. Proszę bardzo, to jest umowa sprzedaży. I jeszcze pieniądze dla pani. O. Proszę bardzo. Niech się mnożą. Oj, dobrze by było, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Umowa jeszcze, proszę. O. Do widzenia. Dzień dobry. I do widzenia. Proszę, proszę. Dziękuję. No dobrze, że jesteś. Martwiłem się. I co? Wiesz co, pod tym adresem, co nam podała ta klientka, mieszka jej matka i córka. Ogromnie się przejęły. Pojechałam z nimi taksówką do szpitala. No dobra, dowiedziałaś się czegoś o klientce? Odratowano ją, no ale dalej jest nieprzytomna. Zobacz, to dziwne. No, ma tutaj rodzinę, a po co mieszka w tym kamperze? Córka była na nią ogromnie cięta. A, i dlatego chciała się zabić. No, bidulka, wiesz, skłócona z córką, kompletnie sama. Ale córka, jak się dowiedziała o całej tej sytuacji, to zaczęła mieć ogromne wyrzuty sumienia. Kompletnie się rozkleiła, wiesz, obwiniała się o tę próbę samobójczą. A mówiła ci, co między nimi zaszło? Dziewczyna miała ogromny żal za to, że matka ją porzuciła w dzieciństwie. One nie utrzymywały kontaktu przez 18 lat. A i teraz wróciła do kraju, bo jest śmiertelnie chora. I ja myślę, że ona wróciła, bo chciała się pojednać z matką i prosić córkę o wybaczenie. No, bardzo smutna historia. Serce mi się ściskało z żalu. Szkoda mi było tej kobiety. Nie wyobrażałam sobie też, co przeżywały jej córka i matka. Niektórych ludzi spotykają naprawdę okropne rzeczy. Córeczko, nie potrafiłam być dobrą matką. Nie zasłużyłam, żebyś mi wybaczyła. Nie obwiniaj się, proszę. Przepraszam z całego serca. Mama. Ja nie wiem, czy to widzenie z Hajdukiem coś da. Słuchaj, Hajduk na pewno nie odpuści Druckiemu. Miał niezłą minę, jak się naściemniałam, że Drucki handluje jego narkotykami. Zgrywał kozaka, ale się wściekł. No i na pewno już posłał gryps z celi. Teraz tylko wystarczy czekać. No ale nie możemy pilnować Druckiego bez końca. Masz lepszy pomysł? Patrz, Drucki idzie. Szybko się zaczęło. O co chodzi? To gówno wskakuj do auta. A my się znamy? Potrzebujesz specjalnego zaproszenia od Hajduka? Dobra, spokojnie. Dobra, trzeba wzywać ateków. Coś kiepsko to wygląda. Jezus Maria! A co pani tutaj robi? No przecież pani powinna być w szpitalu. Powinnam być na tamtym świecie. Ma pani moje kluczyki, bo nie mogę się dostać do auta. Spokojnie, są w lombardzie. Proszę wejść do środka, dobrze? Bo przecież pani tutaj zamarznie. Byłam w szoku, kiedy zobaczyłam panią Barbarę przed lombardem. Wyglądała fatalnie, ledwo trzymała się na nogach. No, co jej strzeliło do głowy, żeby uciec ze szpitala? Co pani tutaj robi? Uciekła ze szpitala. Wyobrażasz to sobie? Dobrze, proszę mi oddać już kluczyki, chcę stąd iść. O, nie, wykluczone. Ja pani nigdzie w takim stanie nie puszczę. Pani jest zbyt słaba. A to nie jest pani sprawa. Proszę mi oddać moją własność natychmiast. Nie ma takiej opcji. Halo, co pani robi? Tam nie wolno! Pani Barbaro! To chyba moje, prawda? Dajcie mi wszyscy święty spokój. Proszę mi to oddać! Ale co pani robi? Dokąd pani idzie? Dokąd pani idzie? Niech mnie pan wypuści. Nie puszczę pani. Proszę natychmiast otworzyć mi drzwi. Pani Barbaro, co pani zamierza? To nie jest wasza sprawa. Naprawdę. Dla mnie i tak wszystko skończone. Proszę tak nie mówić, ja nie wypuszczę pani w tym stanie. Nie macie prawa. Nie mamy prawa, ale mamy obowiązek moralny i sumienie. Ale mam w dupie wasze sumienie. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Pani Barbaro, błagam panią, niech pani usiądzie i spokojnie z nami porozmawia. Nie chcę żyć. Barbaro. Spokojnie.
Kobieta kompletnie się rozkleiła. Zaprowadziłam ją do pokoju socjalnego, żeby się troszeczkę uspokoiła, a Mariusz zadzwonił po jej matkę i córkę. Dobra, gdzie jest towar? Się tylko tym zaopiekowałem. Zobaczcie, nic nie ruszone. No już sprawdzimy, czy nie naruszone. Pozdrowienia od Hajduka. Szkoda, że nie zobaczy tego pogrzebu. No co wy, panowie, Ja tym nie handlowałem. Ja tylko chciałem wykończyć tego gliniarza. Słuchaj, dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. Zaraz ci tam poszlę. Dobra, no trochę sprzedałem, ale zarobiłem. Kasę mam w domu. Wypuśćcie mnie, to wam wszystko oddam. Sprawdzimy sobie sami. Wykończ go. Nie ruszacie, policja! Na ziemię już! Na ziemię! Przestań. Na ziemię! O. 1301. Zgłaszam 13. Potrzebne karetki. 3 rannych, w tym policjant. Osiedle Słoneczne, garaże. Już wysyłam, ale mieliście czekać na ataku. Nie mogliśmy. Zginąłby podejrzany. Robert! Robert! Pani Barbaro, zrobiłam pani herbatę. Proszę się napić. Dobrze pani zrobi. To postawię tutaj, dobrze? Tak, tutaj. Baśka, co ty wyprawiasz? Mamo. Mamo, jaka ze mnie matka, nie zasłużyłam na ciebie. Mamo, nie mówmy teraz o tym. Muszę. No taka jest prawda. Jestem wyrodną matką. Co ze mnie za człowiek? Zostawiam własne dziecko. Ale dlaczego to zrobiłaś? Bo cię nie chciałam. Nie planowałam ciąży. Byłaś z gwałtu. Boże, tak strasznie mi przykro. Czy to prawda? Dlatego nigdy nie chciałaś rozmawiać o moim tacie? Miosiu, tak mi przykro. Nie wiem, kim był. Ja cię oskarżałam, nienawidziłam. Mamo, ja cię tak bardzo przepraszam. Przecież to ja zawiniłam. Uciekłam, żeby nie niszczyć ci życia i tak ci zniszczyłam. Nie mów tak. Przepraszam. Nie mów tak. Mamo, wszystko już jest w porządku. W następnym odcinku Roman i Angelika uciekają przed pająkiem. Ja pierdzielę. Ukrycie? Nie, dzwoń po tego faceta od terrarium. Pani stąd ucieka! Roman staje w obronie Kaśki. Zostaw mnie, co... Spieprzaj, dziadu! Co powiedziałeś? Spieprzaj! Roman, Klientka Lombardu niszczy kupione meble. Ale co pani robi? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.